Stabilny jest w miarę, oddechowo i krążeniowo. Zabierać mnie w końcu? Na oddział ratunkowy trafia więzień. Mężczyzna twierdzi, że połknął plastikowe sztućce, żeby spotkać się z dziewczyną. Pytam się, gdzie dzwoniłeś. To dziecko nie jest jego sprawą. Tato, po pierwsze, ty ustań. Do szpitala przyjeżdża ciężarna narzeczona więźnia. Jej ojciec zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do ich spotkania. Ojciec postawił mi warunek. 0 kontaktów z Grześkiem i ani słowa o dziecku, inaczej wyrzuci mnie z domu. Siadaj w tej chwili na tyłku. Rodzina przywozi do szpitala kobietę uzależnioną od alkoholu. Podczas kłótni z dziećmi kobieta dostaje ataku padaczki alkoholowej. Nie wiem, nagle zaczęła gadać od rzeczy i sama teraz pani widzi. Zabieram Janka do siebie, na was i tak nie ma co liczyć. Natalia, poczekaj. Dzieci pacjentki chcą, żeby matka poszła na odwyk. Kobieta jednak wciąż nie przyznaje się do nałogu. Dlaczego okłamałeś go, że dziecko nie jest jego? Doktorze, pokój pensetę. Co ty robisz? Otwórz. Otwórz. Cholera poszła. Załoga karetki pogotowia dotarła właśnie do zakładu karnego. Jeden z więźniów, 25-letni Grzegorz Staszczyk, twierdzi, że celowo połknął kilka plastikowych sztućców. To jeden ze sposobów, dzięki którym osadzeni choć na chwilę próbują opuścić więzienie. O, dobrze jesteście. No cześć. Cześć. Pomóż mi trochę, bo widzisz. Połknął coś. A wiesz co, trochę plastikowych sztućców. Uważaj. Tu. Cześć. Jakaś nowa moda? Wiesz co, nie, no pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, widocznie tylko to miał pod ręką. A, jak z nim? Wiesz co, stabilny jest w miarę, oddechowo i krążeniowo. Trochę wymiotował. Zabierać mnie w końcu? Do szpitala? Chwila, najpierw musimy cię zbadać. Robić ręce i powiedz, jak cię będzie bolało. Otóż, bierz pan do łapy. Spokojniej trochę. Coś pomóc wam? Nie, damy radę, wiesz? Cierpiącemu mężczyźnie pierwszej pomocy udzielił już więzienny lekarz. Jednak ze względu na brak oddziału szpitalnego w placówce konieczne jest przewiezienie mężczyzny na oddział ratunkowy normalnego szpitala. Zmieścimy wszyscy, wiesz? A co, on jest niebezpieczny? Nie, no, do tej pory był w porządku, ale nie wiadomo, czy mu coś nie odwali. W razie czego jesteśmy za wami. Dobra, super. Zabrany przez pogotowie więzień wychował się na jednym z dużych blokowisk. Jako nastolatek wiele razy wchodził w konflikt z prawem. Do więzienia trafił rok temu, gdzie odsiaduje wyrok za handel kradzionymi samochodami. Domyślam się, że bez powodu się nie wyrwałeś z oddziału. Ej, da mi ktoś komóreczkę, nie? Słuchaj, nie wiem, co kombinujesz, ale my ci w tym nie pomożemy. Nie kombinuję nic. Tak? Ja tylko muszę dać znać o tym wszystkim mojej pannie. Na nas nie licz w każdym razie. Złamasy pieprzone. Ej, nie rozpędzaj się, co? Co? Zrobisz mi daszczyk? Dziesięć minut później karetka dociera na oddział ratunkowy. W sytuacjach, kiedy poszkodowanym jest odbywający karę więzień, konieczne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności. Personel szpitala został już poinformowany o niecodziennym pacjencie, który trafi pod ich opiekę. Mężczyzną zajmie się ordynator oddziału, dr Piotr Wójtowicz. Przedostatnie łóżko. 60 na 100, akcja serca miarowa, saturacja 95. Skarży się na silny ból w całym nadbrzuszu, no i kilka razy wymiotował. Co mu podaliście? Paracetamol, dożylnie. Więzień na oddziale zawsze oznacza kłopoty. No zwłaszcza taki, który trafił tu na własne życzenie. A ten facet należy właśnie do tej kategorii. Celowo połknął plastikowe sztućce, żeby wyrwać się z więzienia. No i na pewno będzie coś kombinował. Długo jeszcze? Żebyśmy mieli jasność, żadnych numerów na moim oddziale, dobrze? Się zobaczy. Dobra, muszę cię zbadać. Weź ręce. Dr Piotr rozpoczyna badanie więźnia. Jak na razie poza silnym bólem brzucha pacjenta nic nie budzi niepokoju lekarza. Objawów otrzebunowych nie ma, przynajmniej na razie. Okej.
Perystaltyka w porządku. Ile tego połknąłeś? Cały zestaw. No, to ty pojemny Zdrowych jesteś. zabrakło. Pojemny jesteś, dobrze. Kiedy to było? Nie pamiętam. Jeżeli myślisz, że w ten sposób przedłużysz sobie pobyt na oddziale, to się grubo mylisz. Się zobaczy. Aha, i pewnie nie chcesz wiedzieć, jakie będą konsekwencje tego, tak? Jeżeli doktorek ma ochotę strzelić sobie bajerkę, zapraszam. Dobrze, robimy badania pod kątem ewentualnego zabiegu. Dobrze. Rentgen brzucha i klatki piersiowej. I morfologię, tak? Tak. To już robię. To typowe zachowanie więźnia po tak zwanym połyku. Odmawia współpracy, bo chce pozostać jak najdłużej na wolności. No niestety przedmioty, które połknął, mogą uszkodzić jego narządy wewnętrzne. Dobrze, teraz spokojnie. Pacjent doktora Piotra, zanim trafił do więzienia, przez kilka lat spotykał się z koleżanką z osiedla. Para planowała ślub. Jednak gdy mężczyzna został skazany, dziewczyna całkowicie zerwała z nim kontakt. Przez ostatnie pół roku ani raz nie pojawiła się w więzieniu. Elunia nie nosi telefoniku teraz przy pacjentach. Na pewno? Na pewno. Słuchaj, nie ruszaj mi się. Dobra, nie ruszaj się. O Jezu, mówię ci, nie ruszaj się, bo mi się igła złamie, no. No i się złamała, no widzisz. Muszę chyba pielęgniarzy prosić, żeby cię trzymali, co? Leż spokojnie, muszę iść po inną. Oj, chłopie. Tu nie mam. Mam oko na ciebie cały czas. Teraz mi się podobasz. No. 2 dni temu więzień dowiedział się, że jego dziewczyna jest w zaawansowanej ciąży. Odkąd tylko został zabrany przez pogotowie, próbuje do niej zadzwonić. Chce się dowiedzieć, czy dziewczyna spodziewa się jego dziecka. Moment. Baśka, halo. Halo. Tu Grzesiek. Grzesiek z tej strony. Słuchaj, ja wiem, że ty w ciąży jesteś. Słyszysz? Ja mam prawo wiedzieć, czy to dziecko jest moje. A co ty robisz? Baśka, Skąd masz ten telefon? jestem na Biskupińskiej w szpitalu. Słyszysz? Oddaj mi ten telefon. Przyjedź, słyszysz? Przyjedź. Oddaj mi ten telefon. Gdzie dzwoniłeś? Słyszała pani, może z kim rozmawiał? Goście. Nic nie słyszałam. Można prosić pani telefon? Proszę do niego przyjechać. Dawaj rękę jeszcze Pani raz. tutaj pracuje, czy pani się tutaj bawi? Proszę pana, ja jestem w pracy, nieustająco. Skąd ten telefon? Proszę pana, od tej pani obok. Panowie, tylko spokojnie, prosiłem, żebyście nie przeszkadzali. Stańcie z boku. Chłopie, dobrze ci radzę, nic więcej nie kombinuj. Po co? Po co, Spokojnie. pajacu w mundurku? Po co? Jeszcze się policzymy z tobą, jak wrócimy do aresztu. Tak? Wszystko wskazuje na to, że przywieziony przez pogotowie więzień celowo połknął plastikowe sztućce, aby spróbować się spotkać ze swoją byłą narzeczoną. Tymczasem na oddział ratunkowy przyjeżdża rodzina Kańskich, Ewa, Robert i 13-letni Janek. Kobieta w czasie codziennego sprzątania domu uderzyła się w nogę, doprowadzając do pęknięcia żylaka. Rana bardzo krwawi. Dzień dobry. Chciałem zarejestrować żonę do lekarza. Dobrze, dowód ubezpieczenia proszę przygotować. Przecież idę. Proszę poczekać chwilę, dobrze? Dobrze, oczywiście. Janek, nie słyszysz, co matka mówi? Próbuję, ale strasznie się drze. Proszę, momencik. Siadaj przy matce, na tyłku w końcu. Nie kombinuj, dobra? Puszczaj, ale zrobić tu taką scenę, że mnie tu... Siadaj w tej chwili na tyłku. Gówniarzu pieprzony. Przepraszam najmocniej, ale żona go tak rozpuściła, że... Już możemy? Tak, proszę bardzo. Same problemy. Najpierw Natalia, nasza starsza córka, wyprowadziła się z domu. Teraz jeszcze Janek idzie w jej ślady. No i do tego ten żylak. Myślałam, że jak czymś to zabandażuję, to wystarczy. No ale niestety krew nie przestaje mi lecieć. Przyjęta na oddział kobieta nigdy nie pracowała zawodowo. Starszą córkę urodziła w trakcie studiów i aby zająć się dzieckiem, zrezygnowała z dalszej nauki. Rodzinę utrzymuje mąż, który kilka lat temu założył własną firmę. Pacjentka trafiła właśnie na salę segregacji, gdzie pomocy udziela jej doktor Anna Nowicka. Krwawienie cały czas jest takie obfite? Tak. A leczyła pani kiedyś te żylaki? Była u chirurga naczyniowego? Tak, ale to było kilka lat temu. Ostatnio nie miałam na to czasu. Ciągle jakieś problemy. Mąż, dzieci, dom. Tak, ale czasami też trzeba o siebie zadbać. Tutaj zakładamy opatrunek uciskowy. A czy pani choruje na coś przewlekle? Może zażywa jakieś leki? Nie. Przepraszam. Spokojnie. Spokojnie. A czy w takim razie oprócz tego pękniętego żylaka coś się jeszcze działo? Może jakieś problemy z oddychaniem, kołatanie serca?
Tak, kilka razy tak miałam. A do tego jeszcze dochodzi niekiedy taki skurcz w łydkach, że nie mogę ustać na nogach. Ale to nerwy mnie tak wykańczają. Podłączamy jeszcze płyny z elektrolitami. Dobrze, pani doktor. Zobaczę teraz oczy. Od jak dawno ma pani taką zarzuconą skórę? No, już jakiś czas. Przechodziła pani żółteczkę zakaźną? Nie. W takim razie proszę mi teraz pokazać brzuch. Krwawiący żylak i zażółcona skóra mogą świadczyć o uszkodzeniu wątroby. Doktor Anna bada brzuch pacjentki, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia. Ała! Boli tutaj? Tak, co to było? Pani ma tutaj bardzo powiększoną wątrobę, a ostatnio może jakieś problemy z nią były? Zatrucie lekami, grzybami? Nie, nic takiego. Pani doktora, ta wątroba to coś poważnego? Coś mi jest? Jeszcze nie wiem. Na pewno najpierw muszę zrobić jeszcze kilka badań. Nie dający się zatamować krwotok to niestety objaw dużo większego problemu. Pacjentka ma najprawdopodobniej uszkodzoną wątrobę, a to właśnie ona odpowiada za krzepliwość krwi. Dlatego muszę jak najszybciej ustalić, w jak dużym stopniu narząd został uszkodzony i z jakiego powodu do tego doszło. Jeden telefon od tego kryminalisty, a ty od niego biegniesz jak piesek. Dobrze, że twoja siostra ma trochę rozumu w głowie i mi wszystko powiedziała. Do szpitala przyjeżdża narzeczona więźnia i jej ojciec. Nie, spokój. Kolejne badania mają pokazać, czy mężczyzna symuluje. Co zamierzasz z tym zrobić? Nic się nie martw, będziesz zachwycony. Nagle zaczęła gadać od rzeczy i Pacjentka dr Anny dostaje ataku padaczki alkoholowej. ona pije. Od dawna? Odkąd pamiętam. Tak, to ja przyjdę do szpitala. W dupie mam twoje zlecenie, z matką jest coraz gorzej. Przerażone dzieci próbują skontaktować się z ojcem. Zdesperowany więzień na oczach lekarzy połyka pensetę. Pogotowie zabiera do szpitala więźnia, który twierdzi, że połknął plastikowe sztućce. Żadnych numerów na moim oddziale, dobrze? Wkrótce okazuje się, że pacjent chciał jedynie skontaktować się ze swoją ciężarną narzeczoną. Ja wiem, że ty w ciąży jesteś. Słyszysz? Ja mam prawo wiedzieć, czy to dziecko jest moje. A co ty robisz? Chłopie, dobrze ci radzę, nic więcej nie kombinuj. Po co? Po co, pajacu w mundurku? Po co? Siadaj przy matce, na tyłku w końcu. Ojciec z nastoletnim synem przywozi żonę, która w domu dostała krwotoku. Ciągle jakieś problemy. Mąż, dzieci. Kobieta ma poważne problemy rodzinne i mocno wyniszczony organizm. Tak, co to było? Pani ma tutaj bardzo powiększoną wątrobę. No i co tam? Na informacje o stanie zdrowia pacjentki czeka jej mąż i 13-letni syn. Hej kolego, ty się nie zapomniałeś? Okej, poczekaj. Proszę to podejść i wrzucić do kosza. Hej. Co ty robisz? A co, nie widać? Ćwiczę rzuty z półdystansu. Rzuć to do kosza i siadaj na miejscu. I to już. Czy nawet jak człowiek usiąść nie umiesz. Było mnie nauczyć, ale musiałbyś w domu więcej posiedzieć. Spokój się, gówniarzu jeden. Mężczyzna od dawna nie radzi sobie z opieką nad dorastającym synem. Dlatego ilekroć pojawiają się problemy, próbuje od nich uciec i zajmuje się prowadzoną przez siebie firmą. Wiem, za każdym razem mi to mówicie. Później 5 razy po was będę poprawiał. No, zaraz będę. Na razie. Cześć, hej. Idę do matki. No pewnie. Siedź tu. Dzień bez rodzinnej awantury to dzień stracony. Moi starzy są do niczego. Ojca poza robotą nic nie obchodzi, a matka po każdej awanturze zamyka się w pokoju i płacze. Z żadnym z nich nie da się normalnie pogadać. Właśnie dlatego moja siostra zwiała z domu. Chciałbym, żeby zabrała mnie ze sobą. Doktor Anna czeka na wyniki badań swojej pacjentki, które wykażą, czy rzeczywiście doszło u niej do rozległego uszkodzenia wątroby. Tymczasem do kobiety przyszedł właśnie jej mąż. Między małżonkami od kilku lat bardzo źle się układa. Zapracowany mężczyzna obwinia żonę o wszystkie problemy, jakie sprawiają ich dzieci. To wtedy pojawiają się problemy z krzepnięciem i dlatego tak trudno jest zatamować krwawienie z tego pękniętego żylaka. I pańska żona będzie musiała jeszcze u nas zostać. Pani Marto, trzeba zmienić kroplówkę. Dobrze. Zajmiesz Jankiem? No nie bardzo, bo słuchaj, Michał dzwonił do mnie, że mają problemy z tymi ściankami i pyta, tam musiał chyba jechać. Ale chyba nie teraz tam pojedziesz. No ale jak ty sobie to wyobrażasz? Przecież nie mogę ich zostawić. To jest mój najważniejszy klient. Jak teraz zawalę ten termin, to już w życiu nie dostanę żadnego zlecenia. Nie możesz Janka zostawić samego. Da sobie radę. Nic mu nie będzie.
Tak, oczywiście. O Natalii też mówiłeś, jak to się skończyło. Chcę, żeby Janek też w wieku 18 lat wyprowadził się z domu. Nie wiadomo z kim i nie wiadomo dokąd. Jest miejsce na taką rozmowę. Rozumiesz to? Tak, oczywiście. Dla ciebie nigdy nie ma dobrego czasu, ani dobrego miejsca na Nie rozmowy histeryzuj. o naszej rodzinie. Nie histeryzuj, proszę cię. Wrócę, jak tylko będę mógł najszybciej. Kobieta tęskni za córką. Ma też wrażenie, że traci kontakt z synem, który jest coraz starszy i zbuntowany. Dlaczego znowu z tym wszystkim zostawiasz mnie sam? Proszę dać, że nie odpocząć teraz, dobrze? Dobrze. Proszę poczekać na zewnątrz. Niech się pani uspokoi. Ewie i tak nie pomogę. A Janek? Z nim w ogóle się nie mogę dogadać. Lepiej jak zająłbym się czymś pożytecznym. W sumie dzięki temu, że moja firma jakoś hula, mamy z czego żyć. Dobra, ja lecę do roboty. Jakby co, to dzwoń, dobra? No co, mam wyjście? No, na razie, cześć, hej. Mąż pacjentki powiedział rodzinie, że dostał pilne wezwanie do pracy. W rzeczywistości jego podwładni wcale nie potrzebują pomocy, a mężczyzna szukał jedynie pretekstu, żeby jak najszybciej wyjść ze szpitala. Chcesz wyjść do mamy? Nie. Ale po co jej te wszystkie kable i ta maszyna? Przecież mieliście zrobić jej z tą rozwaloną nogą tylko. No tak, ale chodź, przejdziemy. Ale wiesz, po drodze pojawiło się kilka... Możesz przejść już. Pojawiło się kilka innych problemów. Poważnych? Raczej tak, ale nie martw się, wiesz? Jak chcesz, to naprawdę możesz teraz do niej wejść. 13-latek został na oddziale sam. Chłopak ma kiepski kontakt z mamą, mimo to bardzo się o nią martwi. Dlatego postanawia zadzwonić do swojej siostry, która 2 miesiące temu wyprowadziła się z domu. To ja. Chciałem ci tylko powiedzieć, że matka jest w szpitalu. Lekarka mówi, że to może być coś poważnego. To jak przyjedziesz? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że zadzwoniłem do siostry. Nie gadałem z nią 2 miesiące, odkąd nawiała z domu. Zawsze spoko się dogadywaliśmy, a ona nic mi nie powiedziała, że planuje coś takiego. Więzień jest już w pracowni rentgenowskiej. Lekarze chcą zobaczyć, do jakich obrażeń doszło na skutek połknięcia plastikowych przedmiotów. Jednak pacjent dużo bardziej niż własnym zdrowiem interesuje się tym, czy jego ciężarna dziewczyna przyjechała już do szpitala. Nie widziałam Radek z brzuchem. Nie. Proszę bardzo. Starszy, skończ tymi pytaniami. A ktoś do ciebie przyjdzie, to najpierw my sobie z nim pogadamy, pamiętaj. Co z nim teraz? Zaczekajcie na korytarzu, dobrze? Proszę otworzyć. Dziękuję. Lekarze sprawdzają, czy na prześwietleniu widać sztućce, które więzień rzekomo połknął. W przełyku nic nie ma, w żołądku też. Jelita czyste. Nie ma też powietrza w jamie brzusznej, czyli ściany żołądka nieuszkodzone. Chłopak albo symuluje, albo aparat nie wychwycił plastiku. No, metalowe części by wyszły. Ordynatorze, są wyniki badań tego więźnia. Dziękuję bardzo. No, wszystko w normie, nie ma nawet stanu zapalnego. Co zamierzasz? Może warto ostrzej z nim porozmawiać? To nic nie da, muszę zrobić gastroskopię, dziękuję. Pomimo moich podejrzeń, że chłopak symuluje, to jednak nie mogę go odesłać do więzienia. Muszę być pewny, że w jego organizmie nie ma żadnych ciał obcych, które mogłyby zagrażać jego zdrowiu, a nawet życiu. Do szpitala dociera była narzeczona więźnia. Dziewczyna po odebraniu telefonu od mężczyzny postanowiła natychmiast przyjechać na oddział i dowiedzieć się, co mu jest. Zrobiła to w tajemnicy przed ojcem, który zabronił jej kontaktować się z chłopakiem. Dobrze, że twoja siostra ma trochę rozumu w głowie i mi wszystko powiedziała. Tato, ja muszę się dowiedzieć, co się stało z Grześkiem. Absolutnie. Pamiętaj, cośmy się umówili, że to dziecko nie jest jego sprawą. Tato, po pierwsze, ty ustaliłeś, że to nie jest jego sprawa. Do auta. Po drugie, Marsz on do i auta. tak już wie o dziecku. Powiedziałaś mu? Nie, ktoś inny musiał mu Absolutnie. powiedzieć. Absolutnie, marsz. Tato, nie, ja muszę Proszę, się dowiedzieć. proszę tutaj czekać. A ty gdzie idziesz? Idę się z tą łajzą rozmówić. Po śmierci żony ojciec ciężarnej dziewczyny samotnie wychowuje 3 dzieci. Nieplanowana ciąża jego najstarszej córki była dla niego ogromnym ciosem. Mężczyzna nie chce dopuścić, żeby jego córka spędziła życie z kryminalistą. Grzesiek poszedł siedzieć przeze mnie. Chciał szybko zarobić, żebyśmy mogli wyjechać albo zamieszkać razem. Wtedy go zamknęli, a ja dowiedziałam się o ciąży. I ojciec postawił mi warunek. 0 kontaktów z Grześkiem i ani słowa o dziecku, inaczej wyrzuci mnie z domu. I ja musiałam się na to zgodzić.
Gdzie jest ten kryminalista? Jaki kryminalista? Proszę mi powiedzieć, przywieziono tutaj człowieka z więzienia. Niech pani mi powie, gdzie on Na jest? badaniu RTG, proszę A pana. gdzie jest? Gdzie się robi te Tutaj badania? na lewo, proszę. Ty łajzo pieprzona! Gdzie jest Baśka? Baśka gdzie jest? Nie! Odczep się od niej raz na zawsze! Ja wiem, że ona jest w ciąży! Odczep się! To nie jest twoje dziecko! A czyje jak nie moje? Dziecko! Znalazła sobie mężczyznę! Co ty w ogóle... Proszę się człowieku! Jak nie moje dziecko? Proszę mnie nie ciągnąć! Proszę mnie nie ciągnąć! Proszę wyjść. Będzie pan spokojny? Proszę wyjść. Już, spokojnie. Żebyśmy tu pana więcej nie widzieli. Ojciec dziewczyny okłamał jej byłego chłopaka, że to nie z nim kobieta jest w ciąży. Ma nadzieję, że dzięki temu chłopak nie będzie więcej próbował kontaktować się z jego córką. Jak dowiedziałem się, że Baśka jest w ciąży, to myślałem, że wybuchnę. Ale przetrawiłem to. Trudno, stało się, jakoś to będzie. Teraz najważniejsze jest, żeby tego popaprańca trzymać jak najdalej od niej. Wystarczy, że będzie panną z dzieckiem. Rozumiem, że ojciec chce dobrze. Przecież jak dowiedział się o ciąży, to mógł mnie wyrzucić z domu. No a tak to utrzymuje mnie i wozi po tych wszystkich lekarzach. Ale ja naprawdę muszę się dowiedzieć, co się stało z Grześkiem, dlaczego tu trafił i co mu jest, czy jest zdrowy. Przecież przez tyle lat byliśmy razem. No tego się nie da od tak zapomnieć. Dajcie mi tego sukinsna tutaj, nie skończyłem. Spokojnie, dobra? Nie pozwólcie jej wyjść! Jakiś wózek. Proszę przejść na fotel. Przejdź na Słuchaj, fotel. tobie się chyba coś pomyliło. To nie jest miejsce na załatwianie własnych, prywatnych spraw. Ale czy wy nic nie kumacie? Uspokój. Baśka, ja z nią muszę pogadać, wyjaśnić. Ja muszę wyjaśnić, czy naprawdę się nałykałeś tego plastiku. Nie na plecach, nie na plecach, na boku. Na lewym Się nie boku. nałykał, to mi tu nie było. Leż na boku. Panowie, musicie stąd wyjść. Dacie sobie z nim radę? Damy. Pacjent doktora Piotra jest przygotowywany do gastroskopii. Badania, podczas którego lekarz wprowadzi specjalny wziernik do układu pokarmowego mężczyzny i oceni, czy rzeczywiście połknął on plastikowe przedmioty. Nic nie ma, będziesz zachwycony. Doktor Anna przeprowadza USG brzucha swojej pacjentki. Kobieta jest coraz bardziej zdenerwowana. Martwi się o swoje zdrowie i o to, że mąż zostawił bez opieki ich 13-letniego syna. Zarzucona skóra i gojące się zadrapania. Proszę, może pani wystrzeć brzuch. Jeśli jest mi coś poważnego, to ja sobie z tym wszystkim nie poradzę. Tyle już mam na głowie. Mąż, dzieci, same problemy. Proszę nie denerwować się na zapas. A prawda jest taka, że ja z tym wszystkim jestem sama. Holender, te nerwy kiedyś mnie wykończą. Pacjentka jest bardzo zdenerwowana. Doktor Anna podejrzewa, że rozdrażnienie kobiety może wynikać z nadużywania alkoholu. Ja wiem, że to trudna i osobista sprawa, ale... Panie Ewo, ja naprawdę muszę to wiedzieć, jeżeli mam Przecież pomóc. pani mówię, jak pani ma... Nawet nie miałabym na to czasu. Proszę się położyć. Moim zdaniem moja pacjentka ma poważny problem z alkoholem, a u alkoholików, którzy nie piją przez dłuższy czas, pojawia się tak zwany syndrom odstawienia. Składają się na niego zaburzenia rytmu serca, drżenie rąk, niepokój. W ten sposób właśnie organizm domaga się uzupełnienia poziomu alkoholu we krwi. Tymczasem do szpitala przyjechała 18-letnia córka kobiety. Dziewczynę o pobycie matki w szpitalu zawiadomił jej młodszy brat. Skłócona z rodzicami nastolatka 2 miesiące temu wyprowadziła się z domu. Przez ten czas nie kontaktowała się z nikim z rodziny. Cześć, młody. Cześć. Myślałam, że nie przyjedziesz. Ja też. Co z matką? Nie wiem dokładnie. Cały czas ją badają. Podobno znaleźli jej coś oprócz tego żylaka. Ojciec się już zerwał. Wytrzymał całe pół godziny. No to rodzinne sielanki ciąg dalszy. Sorry, że nie dzwoniłam. Spoko. Wcale nie spoko. Po prostu... nie wiedziałam, co ci mam powiedzieć. Zostawiłam cię samego, w tym głównie razem z nimi. Grunt, że teraz przyjechałaś. To gdzie jest matka? W sali. Przyjechałam do tego dla młodego. Tak to właśnie wygląda w naszej zajebistej rodzinie. W końcu sami zostajemy z tym głównym. Ojciec pieprze do roboty, a matka ciągnie wódę. Po cichu, a potem całe dni chodzi nieprzytomna. Młody jeszcze tego do końca nie rozumie, a ojciec udaje, że nic nie widzi. Pacjentka doktor Anny jest alkoholiczką, jednak kobieta nie przyznaje się do tego przed lekarzami.
Natalia. Cześć. Jak dobrze, że przyszłaś. Tylko dlatego, że młody po mnie zadzwonił. Co z tobą? Lekarze mówią, że mam uszkodzoną wątrobę. Ale nie wiedzą jeszcze, skąd się to wzięło. Ciągle mnie tylko kłują, badają. A powiedziałaś im, że pijesz? Natalia, proszę cię, nie zaczynaj znowu. Czyli nie powiedziałaś? No bo i nie ma o czym. Nie no, świadka wódki przedstawiam to rzeczywiście nic. To nie... Ojciec dzwonił, że nie przyjedzie na obiad. Znowu. Mamo, co ty chrzanisz? Idź, zawołaj Janka. Mamo? Mamo? Mamo. Mama. Pomocy! Pomocy! Co się stało? Nie wiem, nagle zaczęła gadać od rzeczy i sama teraz pani Wyjdźcie stąd teraz. Wiedzę pan dożylnie. Zabierz brata. Wyjdźcie stąd. Ale ona wam tego nie powiedziała, ale ona pije. Od dawna? Odkąd pamiętam. No. Tak jak myślałam, wyjdźcie stąd, zabierz brata, czekajcie na korytarzu. Podaczka alkoholowa. Pani Ewo, spokojnie, zaraz pani pomożemy. Mamo. Mamo. Proszę wąsy tlenowe. Kobieta ma napad padaczki alkoholowej. Dochodzi do niego w sytuacji, kiedy osoba uzależniona od alkoholu przez dłuższy czas nie pije. Teraz trzeba jak najszybciej podać pacjentce silne leki uspokajające. Pani Ewo, słyszy mnie pani? Dobrze, stabilizuje się. Dziękuję. Pani Ewo, spokojnie. Jest pani w szpitalu. Spokojnie. Wątroba mojej pacjentki jest w bardzo złym stanie, dlatego konieczne będzie leczenie farmakologiczne. Jednak, żeby miało ono jakikolwiek sens, pacjentka w pierwszej kolejności powinna trafić na odwyk. Dzieci pacjentki były świadkami napadu padaczki alkoholowej. Mimo że są skłócone z matką, bardzo przejęły się jej stanem. Ta lekarka powie nam co z mamą, co nie? Na pewno. Ja nie wiedziałem, że z nią, że ona aż tak dużo pije. Tata? Tak, to ja przyjdę do szpitala. W dupie mam twoje zlecenie, z matką jest coraz gorzej. Przyjedzie. I co, myślałeś, że tak nas długo będziesz jeszcze w konia robił? Doktor Piotr skończył gastroskopię u swojego pacjenta. Badanie wykazało jednoznacznie, że mężczyzna nie połknął żadnych plastikowych przedmiotów, a jedynie udawał, żeby wyjść z więzienia i spotkać się z dziewczyną. No bądźcie ludźmi. Panowie, możecie go zabrać. No i co z nim? No co, symulował. No to dosyć tej zabawy, jedziemy. Co ty robisz? Połknął pensetę. Co ty robisz? Otwórz. Otwórz. Cholera poszła. Kładziemy go. Ela, łóżko, pielęgniarz, jedziemy na rentgena. Się dusi normalnie. Gdzie cię boli? Otwórz usta. No po prostu w głowie mi się to nie mieści. To były sekundy. Chłopak porwał tę pensetę i połknął ją. Tylko po to, żeby spotkać się z dziewczyną. Teraz najważniejsze, żeby znajdujący się w układzie pokarmowym przedmiot nie przebił żadnych narządów. W tym czasie narzeczona więźnia nadal jest na terenie szpitala. Coraz bardziej zaniepokojona dziewczyna próbuje przekonać ojca, żeby pozwolił jej dowiedzieć się, co dzieje się z jej narzeczonym. Nikogo się nie będziesz wypytywać. To dziecko dla niego już nie istnieje. Co ci jest? Nie wiem, jakiś skurcz. Idę po samochód. Mam pluszyki. Dziewczyna, widząc, że nie przekona ojca, udaje, że boli ją brzuch. Kiedy tylko ojciec zostawia ją samą, wykorzystuje moment, żeby wrócić na oddział i choć przez chwilę porozmawiać z narzeczonym. Grzesiek? Grzesiek, co się dzieje? Proszę panią, proszę się odsunąć. Grzesiu, co się stało? Proszę się Proszę odsunąć. z mojego narzeczona, mam prawo wiedzieć. To dziecko. Grzesiu, Ono jest moje? Powiedz. Grzesiu, oczywiście, że jest twoje. Moje? Nie mogłoby być. Będziesz ojcem, będziemy Ale twój mieli stary. syna. Twój stary powiedział, że masz innego. Jedziemy, Grzesiu, jedziemy, nic. jedziemy. To nie jest w ogóle prawda. Panie doktorze, proszę powiedzieć, co się dzieje. Żeby pani połknął pensetę. Co? Ale jak to? Proszę sobie usiąść, proszę pani, naprawdę prosiłem panią. Grzesiu. Wariuję dzisiaj normalnie. Jak w ogóle ojciec mógł mi zrobić coś takiego? Jak on mógł powiedzieć Grześkowi, że to dziecko nie jest jego? Po co ja przystawałam na te chore warunki? Po co zostawałam w domu?
Jak dowiedziałam się o ciąży, to mogłam od razu stamtąd odejść. Proszę zabrać te ręce, ułożyć wzdłuż brzucha. Proszę zabrać te ręce. Proszę się nie ruszać. Nie ruszać się. Proszę nie oddychać. Można oddychać. Stan więźnia pogarsza się z każdą chwilą. Doktor Piotr analizuje właśnie najnowsze zdjęcie rentgenowskie jamy brzusznej pacjenta. Ela, musimy go operować. Jedziemy na blok. Ściągnij mi anestezjologa. Ja Dobrze. zamówię salę. Dzień dobry wójtowie. Słuchajcie, przyłóżcie go na łóżko, dobrze? I na blok operacyjny. Nie mogę z panią teraz rozmawiać, ja nie mam czasu teraz. Narzeczona więźnia jest coraz bardziej zaniepokojona. Dziewczyna uświadomiła sobie, że powrót do rodzinnego domu i zgoda na pomoc ze strony ojca były błędem. Rozmawiałaś z nim? Tyle, ile się dało, strasznie z nim źle, ale oczywiście o tym też mi nie powiedziałeś. Bo to nie powinno cię wcale obchodzić. Ale obchodzi mnie, kiedy to do ciebie w końcu dotrze. I dlaczego okłamałeś go, że dziecko nie jest jego? Ta gnida musi się w końcu od ciebie odwalić. Panie doktorze, co się dzieje? Musimy go operować. Baśka, wracaj tutaj natychmiast. Nie masz czego szukać w domu, słyszysz? Nie masz czego szukać. Państwo tutaj zostajecie. Jeszcze nie wiem, jak poradzę sobie sama. Grzesiek ma pół roku od siatki. Ale do domu na pewno nie wrócę. Nie po tym, co mi zrobił ojciec. Oby tylko operacja Grześka się udała. Oby wyszedł z niej cało. Do szpitala przyjeżdża mąż kobiety po ataku padaczki alkoholowej. Jeżeli chodzi o jej picie, to może pani spokojnie mówić przy nas. Z naszej trójki ojciec wie najmniej. Czy ja wiedziałem, że ona czasami podpija, ale żeby było aż tak źle? Za każdym razem było dokładnie tak samo. Musiałam cię nieść na rękach do łazienki, inaczej ciebie nie dało dobudzić. A mogłaby pani kogoś tutaj poprosić? Operacja więźnia po połknięciu pensety komplikuje się. Aż niedługo to trwa. To zawsze tak jest, a w szczególności jak im się coś tam pieprzy po drodze. Dzieci uzależnionej od alkoholu kobiety chcą, żeby matka poszła na odwyk. Naprawimy to. Dajcie nam tylko szansę. A Elunia by nie miała przypadkiem telefoniku? Oddaj mi ten telefon. Przywieziony z więzienia mężczyzna dzwoni do swojej ciężarnej narzeczonej. To dziecko nie jest jego sprawą. Ojciec dziewczyny nie chce dopuścić do ich spotkania. Marsz do auta. Ja wiem, że ona jest w ciąży! Otrzep się. To nie jest twoje dziecko. A czy nie? Zdesperowany mężczyzna chce zostać w szpitalu, więc połyka pensetę. To dziecko. Ono jest moje? Powiedz. No oczywiście, że jest twoje, Moje? czy nie mogłoby być? Ała, boli tutaj? Do szpitala przyjeżdża 45-letnia alkoholiczka. Kobieta ma problemy rodzinne i mocno wyniszczony organizm. Podczas kłótni z dziećmi pacjentka dr Anny dostaje ataku padaczki alkoholowej. Przerażone dzieci chcą, żeby ojciec przyjechał do szpitala. W dupie mam twoje zlecenie, z matką jest coraz gorzej. Pacjentka dr Anny dochodzi do siebie po napadzie padaczki alkoholowej. Jej mąż pojawia się właśnie w szpitalu. Po mężczyznę zadzwoniła jego nastoletnia córka. Dłużej się nie dało? Co z mamą? Nic nie wiem, jesteśmy dziećmi, więc nam nie powiedzą. Bo ona miała taki atak, że... Jaki atak? Co jest? Lekarz idzie. Co z mamą? Dużo lepiej. Ale co to było? Wolałabym jednak najpierw porozmawiać z waszym ojcem. Jeżeli chodzi o jej picie, to może pani spokojnie mówić przy nas. Z naszej trójki ojciec wie najmniej. Picie? Jakie picie? Proszę pana, pańska żona ma alkoholowe zapalenie wątroby. A to, co przed chwilą się z nią stało, to był atak padaczki alkoholowej. Ale przecież Ewa? Ocknij się, co? Jakbyś na chwilę usiadł na dupie w domu, to byś zrozumiał, dlaczego w ogóle nie wychodzi z łóżka. Dlaczego nie da się z nią dogadać. To jest groźne? Bardzo. Tak naprawdę wasza mama powinna jak najszybciej trafić na oddział gastroenterologii. Tam lekarze będą próbowali uratować jej wątrobę. Ale tak naprawdę całe leczenie będzie bez sensu, jeżeli pani Ewa sama nie zdecyduje się na odwyk. A możemy do niej wejść? Tak, proszę. Idziesz? Mąż pacjentki naprawdę nie wiedział, co dzieje się w jego domu. Ja nie wierzę, że to naprawdę się dzieje. To znaczy, ja wiedziałem, że ona czasami podpija, ale żeby było aż tak źle? Może rzeczywiście nie ma mnie w domu. Ale ja nie robię tego dla siebie. Musimy z czegoś żyć.
Jak się czujesz? Dzieci pacjentki próbują przekonać kobietę, aby zaczęła się leczyć. Ta jednak nie chce się przyznać, że jest uzależniona od alkoholu. Mamo, skończmy się oszukiwać, co? Musisz iść na odwyk. To nie jest mi potrzebne. Ja po prostu przestanę. Ile razy mi to mówiłaś, co? I za każdym razem było dokładnie tak samo. Musiałam cię nieść na rękach do łazienki, inaczej się ciebie nie dało dobudzić. To nie jest tak. Ja po prostu muszę czasami zapomnieć o problemach z pani, ciągłych awanturach z ojcem. I jeszcze mi powiedz, że to jest nasza wina, co? Bo to my ci wciskamy flaszkę w rękę, bo jesteśmy tacy wredni i niewdzięczni. A pomyślałaś o tym, dlaczego tacy jesteśmy? Co ty w ogóle wygadujesz? To, że rozpieprzyliście nam całe życie. Ojciec pieprze do roboty, ty chlejesz w domu, a my zostajemy z tym głównym sami. Córuś moja. Daruj sobie te gadki, Janek, idziemy. Co ty robisz? Zabieram Janka do siebie, na was i tak nie ma co liczyć. Ale Natalia, poczekaj. Kobieta jest poruszona, bo do tej pory była skupiona jedynie na sobie. Nie zdawała sobie sprawy, że jej dzieci są tak nieszczęśliwe. Jak mogliśmy tak wszystko zepsuć? Pójdę na to leczenie. Ale ty musisz zająć się dziećmi. Ale jak? Przecież ja z nimi nawet gadać nie umiem. Oboje musimy się tego nauczyć. No i co teraz będzie? Dobrze będzie. Spodoba ci się moja miejscówka. Ludzie też są spoko. Załamane dzieci chcą wyjść ze szpitala. Córka decyduje się zabrać brata do siebie, bo uważa, że nie może liczyć na rodziców. Natalia, Janek, zaczekajcie. Czego chcesz? Mama, ona idzie na odwyk. Poważnie? Tak, poważnie. Chciałbym, żebyście ze mną pojechali do domu. Kupilibyśmy pizzę, pogadali. Nie krępuj się, odbierz. To jest nieważne. Ja wiem, zawaliliśmy z mamą, ale naprawimy to. Dajcie nam tylko szansę. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę na tę pizzę. Jedziesz z nami? To gdzie zaparkowałeś? Wezmę tylko kurtkę, poczekajcie. Do mężczyzny dotarło, że praca nie jest w jego życiu najważniejsza i musi więcej czasu spędzać z dziećmi, które go bardzo potrzebują. Niedaleko, koło szpitala. Chodźcie. Doktor Piotr nadal operuje swojego pacjenta, który celowo połknął metalową pensetę. Jeżeli będzie taka możliwość, to poproszę. Proszę. Strasznie długo to trwa. To zawsze tak jest, a w szczególności jak im się coś tam pieprzy po drodze. Nie strasz się, dziewczyna w ciąży jest, nie widzisz. Dobra. I co? Jest wszystko w porządku, proszę pani. Narzeczony jest na sali pooperacyjnej. Proszę pani, to co mogliśmy zrobić z naszej strony, zrobiliśmy. Ja przygotowałem skierowanie na oddział gastroenterologii. Jeśli się pani decyduje na leczenie odwykowe, to tam już się specjaliści tym zajmą. Ewa Kańska dostała skierowanie na oddział chorób wewnętrznych. Kobieta będzie pod stałą opieką psychologa, który przygotuje ją do rozpoczęcia leczenia odwykowego. Dziękujemy. Chodźcie, Urbisy. Raz, dwa. Bardzo się boję tego wszystkiego. Leczenia, tego, czy Robert poradzi sobie z dziećmi. Ale wiem, że musimy to zrobić. Musimy dać jeszcze jedną szansę naszej rodzinie. Siadaj. Proszę pana, jest pan po zabiegu, proszę nie wydziwiać. Niech pan usiądzie. Ale chwileczkę, poczekajcie z nim trochę. A dokumenty? A zaraz je wezmę, dobrze? Grzegorz Staszczyk po udanej operacji trafił na oddział chirurgii, gdzie lekarze wykluczyli u niego ryzyko groźnych powikłań i stwierdzili, że mężczyzna może wrócić do więzienia, aby odbyć resztę swojej kary.
Dopiero za pół roku, kiedy wyjdzie na wolność, będzie mógł zobaczyć swoje dziecko. Będę miał syna. Ja pierdzielę. Jak tylko mnie wypuszczą, to od razu biorę się za szukanie jakiejś pracy, no i porządnego konta dla nas. Grunt, że Baśka na mnie czeka. No a ta dziura w brzuchu do wesela się zagoi. Dzień dobry pani, halo? Pogotowie zabiera kobietę, która przewróciła się w tramwaju. W szpitalu pojawia się jej rodzina. Okazuje się, że kobieta zabiła męża, a córka nie chce jej znać. Zniszczyłaś mi życie, wiesz o tym? Córeczko. Czy ty wiesz, że ja przez te wszystkie lata myślałam, że to przeze mnie? Zrozpaczona matka chce popełnić samobójstwo. Jak człowiek nie ma dokąd pójść, nie ma dla kogo żyć. Tyle ludzi przez nią cierpi. Czy córka wybaczy matce? Czy ona może umrzeć? Do szpitala trafia 12-latek. Szereg dziwnych objawów nie pozwala postawić jednoznacznej diagnozy. A kto to zlecił? Lekarz. Rodzice dziecka szaleją z niepokoju, bo stracili już jednego syna. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, że w główce Pawełka dzieje się coś niedobrego. Stan chłopca drastycznie się pogarsza, a lekarze nadal nie wiedzą, co mu jest. Ja tu muszę być. Okazuje się, że chłopca ukąsił jadowity pająk. Proszę nie mówić rodzicom.